To są mirostowickie zakłady ceramiczne w obecnym województwie lubuskim. Dosyć mocno pęknięty, ktoś go nawet próbował kleić. Tutaj też jest pęknięty. Widać, że to pęknięcie zaczyna się od mocowania tego gniazdka. Tak, już widzę, że się to wszystko zaczyna ruszać. Może powodem było też to, że ktoś bardzo mocno przykręcał później podczas jakiejś wymiany grzałki. No jednak musimy się pogodzić z tym, że robimy z tego czajnika taką raczej atrapę wystawienniczą niż sprawne urządzenie. Trochę mam kłopot z włożeniem tutaj ręki do tego czajnika. Posłużę się takim hydraulicznym glidexem. Trochę jak, przepraszam, lekarz przed niektórymi badaniami. No tak, bardzo jest to wszystko popękane. Szczerze mówiąc, można by to w ogóle jeszcze jakoś zaszpachlować. No i nakręcam teraz te kołki czy bolce do podłączenia wtyczki. Także czajnik pozostanie wyłącznie jako zabytek. Myślę, że ten czajnik, mimo że nie działa, całkiem dobrze prezentuje się jako ozdoba. Tutaj stoi u mnie na piecu. Cześć, dzisiaj na targu staroci znowu trafiłem na kilka starych urządzeń, które będę chciał obejrzeć tutaj na kanale. Między innymi w jednym z kolejnych odcinków będę chciał obejrzeć ten elektryzator do elektrycznych ogrodzeń pastwisk, czyli po prostu pastucha elektrycznego. Fajny komplet razem z transformatorem z chyba 75 roku, jeżeli dobrze widzę tutaj na tabliczce znamionowej. To sobie na pewno obejrzymy. Ale dzisiaj chciałbym rzucić okiem na ten, no taką klasykę kuchni lat PRL-u, czyli taki ceramiczny imbryk czy czajnik elektryczny. Przyznam szczerze, że czajnikami zainteresowałem się ostatnio dzięki wystawie tosterów, która w Noc Muzeów w połowie maja otwarta została w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie i będzie tam zresztą dostępna aż do końca tego roku 2026. Co ma czajnik do czynienia z tosterami? Mianowicie podczas tej wystawy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie oglądaliśmy co najmniej jeden toster takiej brytyjskiej marki Russell Hobbs i jak zacząłem szukać troszkę o historii tej firmy, to przeczytałem, że była ona pierwszym czy jednym z pierwszych producentów gdzieś od lat 50. czajników z automatycznym wyłącznikiem, z termostatem, czyli czegoś, co dzisiaj jest oczywiste. Czajnik doprowadza wodę do temperatury wrzenia i po chwili automatycznie sam się wyłącza, nie musimy tego urządzenia pilnować. Takie czajniki model K1 produkowała właśnie jako jeden z pierwszych producentów, tak jak powiedziałem, firma Russell Hobbs. Bardzo chętnie bym kiedyś taki czajnik Russell Hobbs model K1 albo K2 z końca lat 50., z lat 60., czy nawet z lat 70. znalazł. Co prawda dzisiaj można u nas w Polsce dostać bardzo dużo współczesnych urządzeń AGD, urządzeń elektrycznych marki Russell Hobbs, ale tych starych urządzeń z lat 60. czy 70. wcale nie ma wiele, więc nie sądzę, żebym szybko taki czajnik znalazł, ale mam nadzieję, że kiedyś go sobie tutaj obejrzymy. No w każdym razie z powodu tych czajników Russell Hobbs zacząłem trochę bardziej zwracać uwagę na czajniki elektryczne na giełdach staroci. Można ich spotkać dosyć sporo, no i dzisiaj właśnie znalazłem ten czajnik wyprodukowany. Tutaj jest na denku, może wyświetlę to także z boku, na denku jest logotyp Mirostowice, jest taka sygnatura MI. To są mirostowickie zakłady ceramiczne w obecnym województwie lubuskim. Bardzo stara fabryka, bo pochodząca jeszcze z czasów, kiedy ziemie te znajdowały się w Niemczech, czy na terenie Niemiec. Fabryka założona wtedy w miejscowości o nazwie Nieder-Ullersdorf, czyli Mirostowice Dolne. Fabryka nosiła nazwę Ullersdorfer Werke, czyli zakłady w Ullersdorf i została założona w latach 70. XIX wieku. Tak jak przeczytałem, zajmowała się produkcją ceramiki budowlanej, cegieł, płytek, terakoty, jakichś elementów wykończeniowych, piece ceramiczne czy kominki. Zresztą w starych katalogach widziałem, że były to naprawdę piękne rzeczy. W latach pod koniec II wojny fabryka została zdewastowana, zniszczona, rozkradziona. Odbudowano, postawiono ją na nogi ponownie pod koniec lat 40. Uruchomiono tam ponownie produkcję cegły klinkierowej, a od lat 60. produkowano też tam takie służące do okładzin ścian płytki szkliwione, terakotę, kubki, czajniki elektryczne, naczynia żaroodporne i ceramikę z porcelitu. A od lat 70. właściwie już tylko produkowano tam wyroby porcelitowe, kubki, talerze,
jakieś misy. Można tego na targach staroci znaleźć naprawdę dużo. Wystarczy zwrócić uwagę albo na napis Mirostowice, albo na tę charakterystyczną sygnaturę MI. Przypuszczam, że ja też mam gdzieś w piwnicy na regale kilka innych wyrobów ceramicznych z Mirostowic. Później to przejrzę i sobie zobaczymy. A w kooperacji właśnie z innymi zakładami od lat 70. nadal produkowano tam czajniki, ale też lampy i zegary w takich ceramicznych obudowach. Przeczytałem, że między innymi zakłady w Mirostowicach współpracowały z zakładami sprzętu elektrogrzejnego Selfa w Szczecinie, gdzie produkowano między innymi takie grzałki do czajników, a nawet chyba od 1974 roku szczecińska Selfa czy szczecińskie zakłady Selfa miały swój oddział w Mirostowicach i wspólnie produkowano tam kilka typów właśnie takich czajników elektrycznych. Widziałem między innymi troszeczkę innego kształtu czajnik wykonany z porcelitu, gdzie tutaj na denku znajdowała się nadal jeszcze sygnatura MI, ale znajdowały się tutaj odbite także dane z logotypem właśnie zakładów sprzętu elektrogrzejnego Selfa w Szczecinie. Przypuszczam, nie jestem tego pewien, ale przypuszczam, że ta grzałka zamontowana w tym czajniku również powstała w szczecińskich zakładach. Zresztą zaraz sobie rzucimy okiem na napisy, które znajdują się tutaj na tym gniazdku przyłączeniowym. Pastucha elektrycznego na razie odstawiłem, chociaż bardzo mnie korci, żeby go dokładniej obejrzeć, no i oczywiście wypróbować. Ale chciałbym rzucić okiem tutaj na tabliczkę znamionową. Tutaj znajduje się symbol chyba A27. I teraz przyznaję, że nie jestem pewien, tak na szybko sobie szukałem, ale nie jestem pewien, czy A27 to był symbol zakładu sprzętu elektrogrzejnego Selfa w Szczecinie, czy mirostowickich zakładów ceramicznych. Raczej obstawiałbym to pierwsze zakłady sprzętu elektrogrzejnego Selfa w Szczecinie, ale tak naprawdę nie mam pewności, czy w tym czasie, kiedy powstał ten czajnik, rzeczywiście te grzałki były tam produkowane, chociaż był to jednak największy producent tego rodzaju sprzętu grzejnego, więc przypuszczam, na razie zakładam, że ta grzałka też pochodzi z zakładów sprzętu elektrogrzejnego, które tradycyjnie współpracowały z zakładami ceramicznymi w Mirostowicach. Tutaj jest też typ JP70A chyba, napięcie 220 V, moc, jeżeli dobrze widzę, 700 W, pojemność tego czajnika 1,5 litra. No i teraz nie wiem, tutaj jest jeszcze chyba tak bardzo niewyraźnie odbite 4,67. Czy ten czajnik pochodzi z 1967 roku? Bardzo możliwe, bo wtedy już tego typu czajniki były w mirostowickich zakładach ceramicznych produkowane. No i jeszcze jest tutaj cena detaliczna, chyba 137 zł, ale jest to troszkę zatarte. To jest wszystko, co można tutaj na tym czajniku przeczytać. No i tak jak powiedziałem, logo i sygnatura mirostowickich zakładów. On jest niestety, tak jak tutaj chyba widać to na filmie, dosyć mocno pęknięty. Ktoś go nawet próbował kleić. Tutaj też jest pęknięty. Widać, że to pęknięcie zaczyna się od mocowania tego gniazdka. No nie wiem, przypuszczam, że mógł kiedyś upaść, na przykład w ten sposób uderzyć tym gniazdkiem i odskoczyła tutaj czy pękła w każdym razie ta dolna część podstawki. Ja ten czajnik tak czy inaczej kupiłem jako eksponat bardziej wystawienniczy i kolekcjonerski, ale widać, że on kiedyś został dosyć skutecznie sklejony i może nawet będzie szczelny. Zobaczymy. Ta grzałka też jest dosyć mocno zakamieniona. Tutaj jest jeszcze pokryweczka, którą na razie wyjąłem. Aha, widziałem takie zestawy z takimi jeszcze mniejszymi imbrykami, które nakładało się jeszcze tutaj na ten czajnik, taki cały komplet. No tutaj niestety tego kompletu nie ma, ale fajnie i tak, że jest ta pokryweczka. No i tych czajników z zakładów w Mirostowicach, robionych w kooperacji z zakładami sprzętu elektrogrzejnego Selfa w Szczecinie, było całkiem sporo. Myślę, że z biegiem czasu sobie innego kształtu czajniki tutaj też jeszcze obejrzymy. Na razie chciałbym zobaczyć, w jaki sposób właściwie wyjmowało się tutaj tę spiralę grzejną, czy tę grzałkę, bo przyznaję, że nigdy takich czajników nie rozkręcałem. Prawdę mówiąc, to w ogóle nie pamiętam z domu z późnych lat 70. czy z lat 80. tego typu czajników. Wydaje mi się, ponieważ innej możliwości tutaj nie widzę, że trzeba odkręcić te styki znajdujące się tutaj w gniazdku. One mają takie nacięcia pozwalające na zahaczenie tutaj śrubokrętu. Ok, jeden jest odkręcony. Odkręcam w takim razie ten drugi.
Tak, już widzę, że się to wszystko zaczyna ruszać. Mamy tutaj te dwa styki, mamy podkładeczki, które chyba pod nimi były. Mamy taki ceramiczny element, który tutaj jest wkładany w tę aluminiową obudowę. O, teraz nawiasem mówiąc byłoby łatwiej obejrzeć tę tabliczkę znamionową. No i tutaj mamy to gniazdko. Prawdopodobnie trzeba odkręcić te dwie nakrętki, ale jak widać jest to dosyć mocno zardzewiałe, zakamienione. Zaraz spróbuję to najpierw troszeczkę jakąś drucianą szczotką wyczyścić, bo nie wiem, czy w tej chwili uda nam się te nakrętki odkręcić. Tutaj jeszcze są takie ceramiczne, w ten sposób zamontowane, ceramiczne izolatorki. Zaraz to mogę je właściwie już teraz wyjąć. Jeden i drugi. No i teraz to, co nam zostało, to jest odkręcić te dwie nakrętki. Wyczyśćmy może najpierw troszkę całe to gniazdko. No dobrze, ja to gniazdko już tutaj na ile mogłem wyczyściłem. Myślę, że teraz będziemy w stanie to odkręcić. Tutaj wyraźnie widać pęknięcia przy tym gniazdku. Myślę, że może powodem było też to, że ktoś bardzo mocno przykręcał później podczas jakiejś wymiany grzałki te nakrętki i może wtedy ta obudowa nie wytrzymała. No nie wiem, jest taka w każdym razie możliwość. Jeżeli się to rozpadnie i będzie nieszczelne, to trudno, ale tak czy inaczej bardzo chciałbym budowę tego czajnika tutaj obejrzeć. No mam nadzieję, że uda się go przynajmniej zachować w takim kształcie, że po wyczyszczeniu będzie on mógł być ciekawym eksponatem na ewentualną przyszłą jakąś wystawę czajników elektrycznych. Przyniosę sobie klucz i spróbuję teraz odkręcić to mocowanie. Tutaj grzałkę z tego czajnika mam wyjętą, ale przyznaję, że niestety nie poszło to dobrze, a raczej ziścił się czarny scenariusz, który przewidywałem. Mianowicie, jak tylko ruszyłem tutaj kluczem za jedną z tych nakrętek, nakrętka absolutnie się nie ruszyła, natomiast poszło dalej pęknięcie tego czajnika. Praktycznie całe to denko odpadło. No, mogłem wyjąć tę grzałkę. Ja to wszystko ponownie przykleiłem. Mam nadzieję, że ten czajnik nadal będzie fajnym eksponatem. Natomiast no, raczej musimy się pożegnać z myślą o tym, że będzie on szczelny i że będzie działał. Może jakby to jakoś tutaj porządnie uszczelnić, to byłaby na to szansa, ale raczej nie. Natomiast nadal mam kłopot z odkręceniem tych nakrętek tutaj, bo nie mogę ich ruszyć. Będę musiał zaraz w imadło pewnie wkręcić tę spiralę i tutaj jeszcze troszkę to poczyszczę, nasmaruję i spróbuję to odkręcić. No ona jest już tutaj bardzo, zwłaszcza od tej strony zakamieniona. Bardzo mocno się te nakrętki trzymają. Tutaj po obu stronach ścianek tego czajnika były takie uszczelniające okładzinki, czy właśnie uszczelki, które kompletnie się już, zobaczcie, rozpadły. Tak to wygląda, czyli trzeba by je też wymienić. Gdybyśmy chcieli, żeby ten czajnik działał, no to trzeba by taką nową tego typu spiralę zamontować, a przede wszystkim nowe te uszczelki. Natomiast i tak jest ciekawe obejrzeć, jak to wszystko jest tutaj zbudowane. Myślę sobie teraz, że było tak, że ten czajnik zaczął tutaj z powodu tych już starych uszczelek przepuszczać wodę. Prawdopodobnie wyciekała tutaj, czy kapała z niego woda z tego miejsca mocowania gniazdka przyłączeniowego. Ktoś chciał mocniej troszeczkę dokręcić te nakrętki, albo w ogóle wymienić te uszczelki i przy odkręcaniu, albo przy dokręcaniu, bo widać, że tutaj jednak ta jedna z tych nakrętek była już wcześniej taka dosyć mocno, no miała ślady w każdym razie, że ktoś próbował ją odkręcać albo dokręcać, no i wtedy pewnie nie wytrzymała ta obudowa i zaczęło pękać tutaj to denko czajnika. No a jak ja teraz spróbowałem to odkręcić, to poszło to pęknięcie do końca. Także no to jest pewnie przyczyna usterki tego czajnika. Normalnie powiedziałbym, że on się już do niczego nie nadaje, ale mamy tutaj jednak eksponat wystawienniczy i no chciałbym przynajmniej tę starą spiralę wyczyścić, włożyć do niego z powrotem, przykręcić, ale najpierw muszę spróbować jakoś te nakrętki odkręcić. No teraz będzie o tyle łatwiej, że ona nie siedzi już w czajniku i nie możemy już dalej zepsuć samego czajnika. No spróbujmy to w jakiś sposób odkręcić. A tutaj mogę Wam już pokazać tę grzałkę czy spiralę grzejną w zasadzie po wyczyszczeniu. No przyznaję, że odkręcenie tych nakrętek naprawdę zajęło mi trochę czasu.
Bardzo trudno byłoby to odkręcić tutaj, kiedy ta grzałka była zamontowana w dzbanku i nic dziwnego, że kiedyś podczas jakiejś próby odkręcania czy dokręcania tych nakrętek prawdopodobnie ten czajnik pękł, bo bardzo ciężko te nakrętki tutaj bardzo mocno siedziały, bardzo ciężko się odkręcały. Musiałem w końcu wkręcić całą tę grzałkę w imadło, podgrzać trochę te nakrętki, no i wreszcie w końcu one puściły. Tak czy inaczej, no prędzej czy później by się je odkręciło, ale no w takim stanie jak są te nakrętki, to rzeczywiście grozi to uszkodzeniem tego czajnika. Także w końcu udało się to odkręcić. Tutaj rozpadły się, tak jak już Wam chyba pokazywałem, uszczelki, które tutaj oryginalnie się znajdowały. No ja dorobiłem takie, powiedzmy, z grubej gumy, mniej więcej pasujące tutaj uszczelki. One, no gdyby ten czajnik miał normalnie pracować, to nie powinny tutaj być takie uszczelki, tylko musielibyśmy założyć takie oryginalne, poszukać tego typu uszczelek, ale myślę, że no jednak musimy się pogodzić z tym, że robimy z tego czajnika taką raczej atrapę wystawienniczą niż sprawne urządzenie. Także myślę, że te gumowe uszczelki, które tutaj dam, przynajmniej w roli takich podkładek dystansowych, powinny się dosyć dobrze sprawdzić. Zaraz je założę, myślę, że zamontujemy tę spiralę, no tylko poczekajmy może jeszcze troszkę. W każdym razie ja poczekam, na filmie nie będzie to takie wyraźne, aż dokładnie sklei się tutaj ta obudowa czajnika. Dobra, ta uszczelka tutaj jest już założona, zaraz włożymy od środka tę spiralę, nałożymy z drugiej strony drugą taką uszczelkę, nałożymy te podkładki i przykręcimy nakrętki. Mam nadzieję, że teraz jakoś to pójdzie. W każdym razie, no, kupując ten czajnik, wiedziałem, że on jest popękany, wiedziałem, że najprawdopodobniej nie będzie służył faktycznie do gotowania wody, ale właśnie zależało mi na tym, żeby budowę takiego czajnika tutaj na kanale obejrzeć i myślę, że nawet taki uszkodzony egzemplarz bardzo dobrze się do tego nadaje. No dobrze, czajnik tutaj przez noc stał, mam nadzieję, że dobrze się skleił. Ja sobie tymczasem zrobiłem jeszcze takie podkładeczki z trochę lepszej, bardziej elastycznej gumy. Gdyby on miał faktycznie działać, no to trzeba by tutaj oryginalne uszczelki, takie jak były pierwotnie, zamontować, ale myślę, że te będą służyły przynajmniej jako takie podkładki dystansowe. Natomiast i tak trochę strach byłoby gotować cokolwiek w tym czajniku, że to się z wrzątkiem tutaj rozpadnie, dlatego będzie on raczej tylko eksponatem, aczkolwiek być może spróbujemy, zobaczymy, być może przynajmniej na minutę albo na krócej ten czajnik na chwilkę włączymy. Natomiast teraz chciałbym zamontować tę wyczyszczoną grzałkę w środku, ona była w tej pozycji zamontowana, nie, przepraszam, w tej pozycji, tak jak pamiętam ze zdjęć, było to tak zamontowane. Trochę mam kłopot z włożeniem tutaj ręki do tego czajnika, posłużę się takim hydraulicznym glidexem, trochę jak, przepraszam, lekarz przed niektórymi badaniami. Już raz rękę tam wkładałem, więc mam nadzieję, że jeszcze raz ją włożę i wyjmę. O, z poślizgiem powinno być łatwiej. Dobra, czyli tak, przygotowuję sobie tutaj grzałkę, wkładam rękę do czajnika. No i co? Ok, końcóweczka grzałki tutaj wyszła. Dobra. Teraz powinienem założyć tutaj drugą uszczelkę. No tak, bardzo jest to wszystko popękane. Szczerze mówiąc, można by to w ogóle jeszcze jakoś zaszpachlować. Ale tak jak powiedziałem, i tak nie będziemy tutaj nic gotować z obawy, żeby ten czajnik się nie rozpadł, kiedy będzie pełen wrzątku. Teraz muszę nacisnąć tę drugą uszczelkę, co jedną ręką może nie być wcale łatwe. Powinno wystarczyć. Teraz założymy podkładeczki. Dobra, no i spróbujemy teraz nakręcić te nakrętki. Ok. Głupio będzie, jak nie będę mógł wyjąć ręki z tego czajnika. Trzeba będzie go stłuc. No dobra, nie chcę tego za bardzo nakręcać, bo mam wrażenie, że już tutaj znowu to pęknięcie zaczyna się rozchodzić. Także tak to w ten sposób zostawimy.
No, okej, udało mi się wyciągnąć rękę. Fajnie. Wkładamy tutaj teraz te izolatorki do środka. Dobra. No dobrze, tutaj to wyprowadzenie tych styków od grzałki mamy zamontowane. Grzałkę mamy w środku zamontowaną. No niestety do użytku ten czajnik się nie nadaje. Tutaj to pęknięcie. Miałem wrażenie, że znowu troszeczkę tutaj zaczęło się powiększać. Strach byłoby włączać ten czajnik z wrzątkiem, że to całe denko od niego odpadnie. No ale przynajmniej zobaczyliśmy, jak jest to zbudowane i przy innych tego typu czajnikach, które nie będą pęknięte, będzie można już łatwiej tę grzałkę wymienić, aczkolwiek trzeba zawsze bardzo, bardzo uważać na te nakrętki, bo przy ich odkręcaniu czy dokręcaniu zbyt mocnym może to wszystko pęknąć, tak jak było tutaj w tym czajniku. Dobra, to teraz tak, tutaj już te izolatorki mam włożone, zakładam tę obudowę tabliczką znamionową, tymi napisami do góry, tak jak to było wcześniej zrobione. Tutaj mogę teraz założyć ten ceramiczny element, może pensetą będzie łatwiej, tak żeby on trafił na te styki od grzałki. Dobra, ładnie to tam weszło. Tutaj jeszcze są podkładeczki. No i nakręcam teraz te kołki czy bolce do podłączenia wtyczki. Ok. Mamy nasz czajnik zmontowany. Jeszcze go zaraz troszeczkę wytrę. I teoretycznie, gdyby nie to pęknięcie tutaj, to czajnik byłby pewnie sprawny. No a u nas, ja to jeszcze wyczyszczę, będzie już tylko eksponatem. Bardzo Wam już dziękuję. Myślę, że to jest wszystko, co w tym filmie mogłem z tym czajnikiem zrobić. No niestety on jest niesprawny, to znaczy pod względem elektrycznym powinien działać, bo sprawdziłem miernikiem tę grzałkę i ona powinna być sprawna. Natomiast niestety ten czajnik od momentu, kiedy go kupiłem, już miał tutaj pęknięcie, sklejone pęknięcie na obudowie, natomiast podczas wymiany grzałki to pęknięcie jeszcze poszło dalej, odpadło praktycznie całe denko z tego czajnika. Zauważyłem, że jak wymieniłem tą grzałkę i próbowałem przymocować ponownie to gniazdko, jak mocno tutaj dokręcałem nakrętki, to miałem wrażenie, że zaczyna się znowu to pęknięcie rozchodzić, więc te nakrętki są tak tylko ledwie delikatnie dokręcone, więc nie gwarantuje to też szczelności całego tego mocowania tej grzałki i tego gniazdka. No, przyznaję, że od początku nie łudziłem się, że ten czajnik będzie sprawny, ale bardzo chciałem obejrzeć jego budowę, jego konstrukcję, a poza tym szkoda mi było, żeby taki fajny czajnik z nieistniejących już mirostowickich zakładów ceramicznych trafił na śmietnik, także przynajmniej obejrzeliśmy sobie jego konstrukcję, zobaczyliśmy, jak jest tutaj zamocowana w środku ta grzałka, jak się ją demontuje, jak się ją ponownie zakłada. Tutaj jeżeli byście wymieniali grzałkę w takim czajniku, to odkręcając te nakrętki trzymające ją, warto trzymać za grzałkę, chociaż ona jest też dosyć plastyczna i może się tam troszkę ruszać, no trzeba to robić niestety delikatnie i później dokręcając te nakrętki też trzeba uważać, żeby nie było to za mocno, no bo może stać się tak jak tutaj. Myślę, że właśnie kiedyś ten czajnik zaczął przeciekać, bo już miał tutaj stare uszczelki. Może ktoś chciał dokręcić tylko troszkę te nakrętki, może ktoś chciał w ogóle odkręcić i wymienić te uszczelki, no i w trakcie tego zabiegu zaczęło to wszystko pękać, a jak ja później jeszcze próbowałem to zdjąć i bardzo trudno się te nakrętki odkręcały, to w ogóle już popękało to do końca. Także czajnik pozostanie wyłącznie jako zabytek, no ale mamy tutaj w kolekcji też kilka innych zabytków, również popękanych i klejonych, na przykład ten bardzo fajny niemiecki, pochodzący gdzieś z lat 38-45 grzejnik elektryczny Palux, który nie wiem czy pamiętacie, jest to ten odcinek, miał tutaj kompletnie popękaną, pogruchotaną podstawę. Udało się to całkiem fajnie skleić, no ale to jest grzejnik elektryczny, tutaj nie mamy do czynienia z wodą, on sobie może spokojnie nawet z taką pękniętą obudową grzać. Tutaj mam też bardzo fajny, stary, chyba jeszcze przedwojenny, już nie pamiętam historii tej fabryki, Wulkan w Dreźnie, bo to jest właśnie pochodzący z tej fabryki grzejnik ceramiczny. Zrobię o nim odcinek, bo jego jeszcze na kanale nie oglądaliśmy. Być może niedługo będziemy oglądać też troszeczkę podobny do niego.
taki polski grzejnik ze Spółdzielni Pracy Elektryków Specjalistów z Łodzi. Także myślę, że fajnie te ceramiczne urządzenia się tutaj komponują. Tych czajników z mirostowickich zakładów na pewno będę chciał zdobyć jeszcze inne modele, bo było ich całkiem sporo. Cieszę się, że też tutaj właśnie na kanale podczas tego filmu była okazja, żeby poszukać trochę informacji o historii mirostowickich zakładów ceramicznych. Przed wojną były to zakłady niemieckie, nazywały się Ullersdorfer Werke, Mirostowice Dolne nazywały się Nieder-Ullersdorf. No i po wojnie wznowiono tam produkcję od końca lat 40., tak jak już mówiliśmy, najpierw cegły klinkierowej, potem płytek szkliwionych, naczyń z porcelitu, tak jak ten kubek, no i też czajników elektrycznych. Czajniki powstawały chyba najczęściej we współpracy z zakładami sprzętu elektrogrzejnego Selfa w Szczecinie, które chyba nawet miały w Mirostowicach od połowy lat 70. swój oddział. Także bardzo się cieszę, że przy okazji tego czajnika udało się też poszukać trochę informacji historycznych i dowiedzieć się więcej o historii tych mirostowickich zakładów. A tak jak już powiedziałem, z czajnikami elektrycznymi z Mirostowic i z innych zakładów produkcyjnych będziemy się tu jeszcze spotykać. A ja będę bardzo chciał zdobyć też, tak jak już powiedziałem na początku, pierwszy czy jeden z pierwszych modeli czajnika elektrycznego z automatycznym wyłącznikiem, z termostatem, który wyłączał czajnik, kiedy zagotowała się woda. To był czajnik typu K1 opracowany przez firmę Russell Hobbs w Wielkiej Brytanii chyba w drugiej połowie lat 50. Na trop tego czajnika wpadłem podczas niedawnej wystawy tosterów, gdzie prezentowane były tostery marki Russell Hobbs i kiedy zacząłem czytać o ich historii, to właśnie dowiedziałem się, że ta firma produkowała też jedne z pierwszych takich, no jak na tamten czas, zaawansowanych czajników elektrycznych i stąd w ogóle to zainteresowanie czajnikami elektrycznymi. Myślę, że podczas kolejnych odwiedzin na giełdach staroci jeszcze na jakieś czajniki trafię, więc one będą się tutaj pojawiały i mam nadzieję, że co prawda w tym nie udało nam się zagotować wody na herbatę, ale w następnych mam nadzieję, że nam się to uda. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach o urządzeniach elektrogrzejnych z obudową z ceramiki i o innych starych urządzeniach, bo do obejrzenia tutaj na kanale mamy jeszcze bardzo dużo urządzeń. Myślę, że ten czajnik, mimo że nie działa, całkiem dobrze prezentuje się jako ozdoba. Tutaj stoi u mnie na piecu. Nawiasem mówiąc, obok nawilżacza powietrza Predom EDA z 1974 roku, który już tutaj na kanale w oddzielnym filmie oglądaliśmy.